Szanowni Państwo, za moimi plecami brama do portu w Hani na Krecie. Dla Was taką bramą do zwiedzania świata, odwiedzin Krety i różnych innych pięknych miejsc może być serwis wakacje.pl, który jest partnerem niniejszego odcinka. Szanowni Państwo, jeśli chcecie wiedzieć, jak wygląda przedpołudnie na Krecie, to wygląda ono tak właśnie. Przedpołudnie na Krecie, a mówiąc precyzyjniej, w mieście Hania. Drugim co do wielkości na wyspie, mieście niezwykle starym. No zresztą co tutaj nie jest stare, albo i nawet starożytne. No nie jest stare to, co jest nowe, ale myślę teraz o historii tej ziemi, no bo Bizancjum, Wenecjanie, potem Imperium Osmańskie, od 1913 roku Grecja, to największy skrót. Mówiłem o Wenecjanach. Tak, to jest właśnie stary wenecki port. W czasach weneckich to miasto, Hania, nazywało się Kandia. Jedliście wszyscy kiedyś owoce kandyzowane. Tak, to właśnie od tego miejsca ta nazwa się wywodzi. No, z tego portu korzystali Wenecjanie, zbierali miejscowo owoce, a że rejs wtedy trwał długo, więc trzeba było jakoś te owoce konserwować. Ryby się soliło, żeby się nie zepsuły, i mięso. Stąd na przykład stockfish, stąd peckelfleisch, ale owoce trzeba było zacukrzyć i stąd owoce kandyzowane. Poza wszystkim jest tu pięknie i nie pada. Dzisiaj wczesnym rankiem jeszcze lało. Przed chwilą byliśmy w niegdysiejszej remontowej części portu, tak zwany arsenał, czyli weneckie zabudowania, w których nie tylko przechowywano broń, ale również remontowano statki i okręty. A tutaj mamy port właściwy. No nie da się uciec od tych weneckich konotacji, no bowiem ta architektura niezwykle wenecko wygląda. Spójrzcie na tę wieżę. To jest latarnia morska, nie byle jaka. Najstarsza latarnia morska na całym wybrzeżu Morza Śródziemnego. Wybudowali ją również Wenecjanie i zrobili to już w wieku XVI. Potem w wieku XIX nadano jej dzisiejszą formę i zrobili to Egipcjanie z nadania Osmanów. No, Egipt był wówczas również częścią Imperium Osmańskiego, tak samo jak Kreta, więc zwie się ją popularnie latarnią egipską. Ale chcę, byście zobaczyli dobrze niezwykle strategiczne położenie tej zatoczki, no bo mamy do niej bardzo wąskie wejście. Ta latarnia ma również mały bastionik, ale po drugiej stronie tego wejścia mamy fort, Firkas. No i jeszcze niegdyś zamykano wejście, rozciągając tutaj łańcuch, także nikt nie mógł wpłynąć ani wypłynąć. Kawał historii, z naciskiem na kawał. Wenecjanie zajęli Kretę w wieku XIII i siedzieli tutaj do wieku XVII, kiedy to wyspę podbili Turcy. Co każda władza chce zrobić na początku swego zwierzchnictwa nad daną ziemią? No, chce wznieść jakiś symboliczny budynek, najlepiej świątynię. I to był taki symbol. Pierwszy meczet na wyspie, tak zwany meczet Janczarów, postawiony przez Turków już w roku
1645, zaraz po opanowaniu nie całej Krety, lecz właśnie Hani. Nie ma minaretu. Ten minaret uległ zniszczeniu w czasie bombardowań w II wojnie światowej. Port był bombardowany, no i ucierpiały na tym również weneckie arsenały, czy też arsenał, no bo był on wykorzystywany również przez Niemców. No więc to już nie pełni roli świątynnej, to jest galeria miejska. Synagoga czynna. Świadczy to o tym, że jesteśmy w dzielnicy żydowskiej, chociaż właściwsze byłoby określenie dawna dzielnica żydowska, bowiem żydowska społeczność sefardyjska jest tutaj bardzo niewielka. To wynik tragicznej historii. Niemcy, II wojna światowa. W roku 1944 zapakowali oni większość tutejszej społeczności sefardyjskiej na statek o nazwie Tanis, o ile sobie dobrze przypominam, który miał wywieźć Żydów do obozów koncentracyjnych. Ale statek został storpedowany przez brytyjską łódź podwodną. No taka to historia smutna, jakich wiele. W każdym razie to jest piękna część miasta. Wąziutkie ulice. Mówiłem o społeczności żydowskiej sefardyjskiej, czyli wywodzącej się z Hiszpanii. Skąd tutaj Żydzi w większości się wzięli? No właśnie z Hiszpanii. Stamtąd zostali wygnani. Zobaczcie na te balkony. No przecież to jest Andaluzja. Oto lokal, który podaje tylko jedno danie. I zarówno ten lokal, jak i to danie to jest wynik historii. No, każde danie to jest wynik historii, ale akurat to danie nie jest częścią historii Krety, albo też nie było, no bo już od kilkudziesięciu lat jest, bo tutaj jest podawane. Dobra, bardzo to skomplikowanie zabrzmiało, już wyjaśniam. To jest mianowicie coś, co nazywa się bugatza. Jest tak naprawdę specjalnością historycznej Macedonii. Nie mówię o dzisiejszej północnej Macedonii, nie mówię o dzisiejszej Macedonii, która jest w Grecji, mówię o historycznej krainie zwanej Macedonią. Kiedy Grecja wyzwoliła się spod władzy Osmanów, przesiedlano z ziem, które były mieszane narodowościowo, Turków do Turcji, Greków do innych części Grecji. No i właśnie Grecy z Macedonii przywieźli tutaj coś, co nazywa się bugatsa. Co to jest? Po grecku ciasto filo, po turecku ciasto jówka, po niemiecku Strudelteig, po węgiersku Erejtes testa. To wszystko świat zawdzięcza Imperium Osmańskiemu. No bo Grecy nie mieli kontaktu z Węgrami czy też z Austriakami. Węgrzy i Austriacy właśnie od Turków nauczyli się robić jówkę czy też filo, jakbyśmy w Grecji powiedzieli. To wygląda jak Topfenstrudel austriacki. No i czymś właśnie takim jest, bo w środku jest twaróg. Twaróg, no jesteśmy na Krecie, więc nie jest to twaróg z mleka krowiego, tylko z owczego. Może być wersja wytrawna, może być wersja słodka i o taką poprosiłem. Zatem mamy twaróg, chrupiące ciasto, bo to zostało upieczone, cukier i jeśli chcemy, to cynamon. No więc najpierw bez cynamonu, troszeczkę. Niezwykła jest historia kulinariów. Słuchajcie, to, gdyby to inaczej pokroić w taki jeden plaster, to jest po prostu wiedeński Topfenstrudel. I oczywiście w Wiedniu myślą, że nikt inny tego na świecie nie robi. Tutaj myślą, że nikt inny tego na świecie nie robi. W ogóle wszyscy myślą, że są jedyni i niepowtarzalni, a tak naprawdę świat jest ze sobą połączony. To jest jedno wielkie naczynie. Trzeba tylko
otworzyć szeroko oczy. Dobre, bardzo dobre. Chcesz poznać kulinarną prawdę o danym miejscu? No idź po prostu, człowieku dobry, na targ. Ale też wiedz, na jaki targ idziesz. Tutaj w Chanii mamy jedno bardzo eleganckie miejsce, które za chwilę będzie jeszcze bardziej eleganckie, gdyż jest remontowane. No piękny, zabytkowy budynek, gdzie odbywa się agora, a więc targ. Ale mamy też to miejsce, targ ludowy. I to miejsce jest moim skromnym zdaniem kulinarnie najciekawsze, ponieważ to właśnie tutaj można kupić rzeczy bezpośrednio od producentów. Wyłącznie kreteńskie towary i ci ludzie, którzy je sprzedają, sami te rzeczy wyhodowali. No mamy tłum przy stoisku, dość spory. No więc co na tym stoisku jest? Co pan tu pakuje do siatki? Takie oto urocze cukinki razem z kwiatami. Mamy wiosnę, więc mamy zieloność. No i mamy cudowne tejże zieloności przykłady. Co to jest? To jest coś, co również zbieram w Dalmacji, bo rośnie to w całym basenie Morza Śródziemnego, a więc również nad Adriatykiem. Dzikie szparagi. Tak samo jak w Dalmacji. Je się to po ugotowaniu razem z jajkiem na twardo i oliwą. To jest roślina pokrewna do dzikich szparagów. Po grecku się nazywa avronis i bardzo podobnie jak dzikie szparagi smakuje, choć te szparagi są trochę bardziej gorzkie. Kalimera. Coś, co rośnie w moim dalmatyńskim ogrodzie również. To się po polsku nazywa nieśpik japoński, nespola. Wiecznie zielone drzewo pochodzące z Afryki, które daje wspaniałe owoce. Właśnie teraz rodzi, czyli wczesna wiosna. Potem już tylko te drzewa. Marynowane oliwki, to jest dobre. Młode liście, winorośli oczywiście na gołąbki. Zobaczcie, jak jest targ ludowy, to również jest ludowe jedzenie i pan tutaj właśnie kombinuje suwlaki. No dobra, niech pan kombinuje, a my kombinować też będziemy dalej. Ślimak, ślimak, wystaw rogi, dam ci sera na pierogi. No w tym miejscu można bezkarnie opowiadać ten dziecięcy wierszyk, no bo mamy wszystko, czyli mamy ślimaki, mamy ser, pierogi pewnie jakieś też by się tu znalazły. No jest wszystko na tej bardzo niewielkiej przestrzeni. Musicie wiedzieć, że Kreta to jest niezwykle żyzna wyspa. Tam w tle majaczą białe góry. Białe, no w tej chwili śnieg i przez długą część roku. Kiedy topnieje, to wyspę nawadnia. Ziemia jest żyzna i rodzi wspaniałe rzeczy. Nam się śródziemnomorskie wyspy kojarzą ze skalną pustynią bardzo często. Tymczasem tutaj tak nie jest. Stąd też miejscowe budownictwo na wsiach. Zobaczymy je. Czyli domy, które wznoszą się do góry, a nie rozciągają się w ten sposób. Bowiem chodzi o to, żeby jak najwięcej ziemi móc pod uprawy przeznaczyć. No tutaj wspomniany ser. Na wyspie nie ma krów, są owce, są kozy, jest miód. Miód i ser, to oczywiście albo jogurt. Wspaniała propozycja śniadaniowa, ale dlaczego to miód kreteński jest tak niezwykle ceniony? Ano właśnie dlatego. Dzikie zioła, które wszędzie w górach rosną. To jest suszona szałwia, ale tutaj coś absolutnie genialnego. To nie jest tymianek, to jest dziki majeranek. Dziki majeranek, który w ustach po prostu eksploduje. Ewcharysto.
To jest sprzedawane jako po prostu zestaw herbatkowy. To się na wsiach parzyło i parzy i po prostu piło, a również używało ziół, rzecz jasna, do przyprawiania potraw. Gdyby dodać zaledwie parę tych suszonych kwiatków majeranku dzikiego do grochówki, to byłaby niezwykła eksplozja. Ewcharisto. Cuda. Niektórzy z Was uporczywie pytają się, czy rzeczywiście smakuje mi to wszystko, czego próbuję. No więc odpowiadam, że przeważnie tak. Dlaczego? Dlatego, że zamawiam z reguły to, co lubię, więc tutaj nigdy, ale to przenigdy nie zobaczycie mnie z kafe frappé. Bardzo popularna rzecz w Grecji, ale to jest ohyda, od razu Wam mówię, gdyż jest to napój na bazie kawy rozpuszczalnej, której nie znoszę. Gdyby na świecie była tylko rozpuszczalna kawa, stałbym się największym herbaciarzem. To jest wszakże kawa z ekspresu, czyli nie parzona po grecku w tygielku, ale dość specyficzna jej postać, mianowicie espresso freddo. Rzecz niezwykle podobna do tego, co się pije na południu w Hiszpanii. Tam to się nazywa café con hielo, czyli po prostu kawa z lodem. Podwójne espresso i schłodzona rzecz poprzez dodatek lodu. Pije się to tutaj przez słomkę, która już w całej Unii Europejskiej nie jest z plastiku. To jest jakiś materiał, który się rozpuszcza i nie zaśmieca okolicy. Są 3 stopnie. Gorzka, słodka i bardzo słodka. Ja wziąłem słodką, choć z reguły pijam kawę gorzką, ale jeśli kawa jest zimna, no i to jest też ilustracja faktu, że pojęcie słodkie dla różnych nacji oznacza różne rzeczy. To jest średnio słodkie, a w moim odczuciu jest potwornie słodkie. Gdybym wziął bardzo słodkie, to byłby stopień słodkości baklawy. Żegnamy się z targiem i konstatacja ostatnia spożywcza tutaj. Ta wyspa jest w zasadzie samowystarczalna. Widzieliście, co jest na tych straganach. I cytrusy, i awokado, ale i ziemniaki, i koperek, i cukinie. No po prostu wszystko. Samowystarczalność, autarkia, marzenie wielu satrapów i samowładców. No ale tutaj nikt nie zachęca, tak jak u nas w latach 60. Gomułka, by jeść więcej cebuli, skoro nie ma cytryn, bo cebula ma więcej witaminy C. Tutaj są i cytryny, i cebula. Amen. Jesteśmy na wzgórzu, które nosi nazwę taką samą jak wiele innych wzgórz i gór w Grecji, mianowicie Profitis Ilias, czyli prorok Eliasz, ale ten prorok Eliasz jest jedyny w swoim rodzaju. I nie chodzi tylko o ten cudowny widok na Morze Egejskie, Chanie i Białe Góry. Chodzi o to, że właśnie tutaj leży jeden z najznamienitszych polityków w historii Grecji. Całej Grecji i całej jej historii. A historia polityki w Grecji jest jedną z najdłuższych historii na świecie. Eleftherios Venizelos, 8-krotny premier Grecji, został premierem Grecji, zanim jeszcze Kreta stała się częścią tego państwa. Musicie wiedzieć, że pod koniec XIX wieku, kiedy Imperium Tureckie słabło, nacisk mocarstw zachodnich wymógł na Osmanach nadanie Krecie autonomii. Jedną z najważniejszych kreteńskich postaci greckiego ruchu narodowościowego był właśnie Venizelos. I Kreta uzyskała autonomię, aż w końcu w roku 1913 spełnił się sen Venizelosa, czyli nastąpiło enosis, połączenie Krety z Grecją. A wcześniej, zanim to się stało, Venizelos wyjechał do Grecji kontynentalnej, do Aten i został jej
premierem. Zmarł na wygnaniu w Paryżu w roku 1936. Do dzisiaj jest to jedna z najbardziej szanowanych i poważanych postaci w greckiej historii. Też nieprzypadkowo spoczywa właśnie w takim miejscu. Spacerując po Hani, nie zapomnijcie o tym jej fragmencie, który do dzisiaj nazywany jest dzielnicą turecką. Na czym polega ta tureckość poza przeszłością i historią? No, na architekturze. I nie chodzi wcale tylko o meczet, który w centralnym miejscu tejże dzielnicy stoi. Chodzi o architekturę budynków mieszkalnych, niezwykle charakterystyczną, spotykaną wszędzie tam, gdzie kiedyś sięgało Imperium Osmańskie. Czyli mamy połączenie kamienia oraz drewna. Mamy takie często wystające fragmenty jakby nadbudowy drewniane przy kamiennych domach albo drewniane piętra. To samo można zobaczyć w Bułgarii, w Albanii, w Grecji, no wszędzie tam, gdzie kiedyś Imperium Osmańskie istniało. O ile ta część wenecka, zwłaszcza okolice portu, ucierpiały w trakcie drugowojennych bombardowań, tak to przetrwało w stanie niemal nienaruszonym. A jeszcze jedna dobra informacja jest taka, że mają tutaj restaurację, a właśnie restauracji teraz potrzebujemy jak tlenu. Lokal nazywa się Topigaditu Turku, czyli źródło albo też studnia u Turka. I mamy tutaj klasyczną kreteńską kuchnię z nawiązaniem do czasów osmańskich. No dobra, zacznijmy od meze, od zimnych przystawek. Tutaj mam boską czwórkę. To w całej Grecji nazywa się tzatziki, a tutaj kakik. No i to jest co? Jogurt, oliwa, czosnek. W tzatziki jest starty ogórek, ale tutaj mam wrażenie, że go nie ma. Tak. Jest tylko bardzo dużo mięty. To jest baba ganusz, czyli coś, co zjemy również na Bliskim Wschodzie. Pasta z pieczonego bakłażana. O, jaka dobra. Jak się bakłażana upiecze na ruszcie, to ma taki dymny posmaczek. No dobra. Buraki, hummus, to jest to. No, oliwki wyglądają genialnie. Oliwki, które są czymś więcej niż tylko marynowanymi oliwkami. No bo spójrzcie na tę kompozycję. One były marynowane razem ze skórką pomarańczową, ale również z ziarnami kolendry, z harrisą, z olejem, z ostrą papryką i wyraźnie wyczuwam tutaj zapach, niezbyt nachalny, ale wyraźny, wszakże kardamonu. To jest jakie dobre. Uwaga, pestka. Jeszcze jedna bardzo prosta sałatka. No wystarczyło kupić to na targu. Miejscowe awokado, miejscowa sałata, miejscowe cytryny, granaty, na granaty i na, przepraszam, pomarańcze, nie cytryny, na granaty i na cytrusy. W ogóle sezon się właśnie kończy. Oliwa, co trzeba więcej. Kolejne dania. To jest kategoria dań, które w Grecji nazywają się saganaki. Chodzi o dania zapiekane na małych patelenkach albo też w takich glinianych naczyniach zapiekane z serem. Jest tutaj mnóstwo sera, ale w tym wypadku główną rolę poza nim odgrywają grzyby. No nie prawdziwki, pieczarki albo też boczniaki, ale w tym wypadku, no dobra, całego sobie tego do buzi nie wsadzę, są to chyba pieczarki. Kolejne rzeczy. To są tutejsze krewetki, które były duszone w uzo. One są doprawione również olejem, oliwą z harrisą, a spoczywają na ryżu z szafranem. Obliżę palucha, bo po tym odcinku z Jordanii już mi wolno. Jest ostre,
ale nie morderczo ostre. To jest kefte, jakbyśmy powiedzieli po turecku, albo keftedes, jakbyśmy powiedzieli po grecku. Rzecz składająca się z jagnięciny i bakłażanów. Mielone mięso, bakłażany pieczone, a potem to wszystko połączone i znowu usmażone. Na tym jest taki bardzo ekstraktywny, jak myślę, sos pomidorowy. Tutejsze pomidory są genialne i mają przez cały rok pomidory miejscowe, szklarniowe, ale wyborne. Dobra. Cudo. I musaka. Musaka, której musicie się przyjrzeć. Musaka wegetariańska, niezatopiona w ogromnej ilości beszamelu. Mamy tutaj ser, mamy bakłażany, mamy cukinię, mamy paprykę, mamy dużo oliwy. Musaka tak naprawdę w takiej wersji, jaką ją znamy, powstała w XIX wieku. No i tam używa się ogromnej ilości masła, żeby móc zrobić ten beszamel. Wyraźny wpływ kuchni francuskiej na kuchnię grecką. A tutaj taka musaka. Dobra, przepraszam. Nie może się obejść bez spróbowania, bo to wygląda niezwykle podniecająco. O tak. Zobaczcie, cukinia, bakłażan, musaka, która jest rzeczą. Jeszcze ciecierzyca boską. Domowe czerwone wino. Moi drodzy, źródło u Turka, ponieważ była tutaj kiedyś turecka łaźnia, ale w tej chwili to jest przede wszystkim źródło kulinarnej mądrości i kulinarnej rozkoszy. Nowy dzień, szanowni państwo. Wczorajsza wizyta w restauracji nie skończyła się na tym, co widzieliście na stole, bo jeszcze potem na nim wylądowała jagnięcina duszona razem z kiszonymi cytrynami i kuskusem, ciasto pomarańczowe, lody na bazie jogurtu, migdałów, kawa, raki. No więc prosto z restauracji poszliśmy spać, a w zasadzie pojechali i spaliśmy snem sprawiedliwym. Nowy dzień, no i nowy temat. Być może najważniejszy nawet dla wysp, mianowicie oliwki i oliwa. Kreta jest największym producentem oliwy w Grecji. Drzew oliwnych rośnie tutaj więcej niż w całej reszcie Grecji. No i to drzewo jest naprawdę wyjątkowe. Szacuje się, że ma ono być może nawet 5000 lat. Po czym to można poznać? Mierzy się obwód pnia na wysokości 90 cm. Drzewa oliwne przyrastają rocznie o niecały milimetr. No i na podstawie tegoż obwodu datuje się właśnie to drzewo, jego wiek na blisko 5000 lat. Drzewo, które cały czas rodzi. Spójrzcie, widać wyraźnie, ono kwitnie. To są zawiązki nowych oliwek. To drzewo jest ważne również z powodów sportowych, bowiem zwycięzcom maratonów na 2 olimpiadach wręczano właśnie gałązki z tego oliwnego drzewa. Dotychczas tak stare, choć może nie aż tak stare, drzewa oliwne widziałem w 2 miejscach. W Jerozolimie oraz na Briuni, czyli na Istrii w Chorwacji. Były bardzo stare, ale jednak tak grube nie były, czyli ich wiek przy tym, no to po prostu szkoła średnia, a to już jest rzecz niezwykle zaawansowana i żywa. Czyli można się starzeć z godnością. Ponieważ jestem pierwszy raz na Krecie, więc nie mogłem zaplanować tej podróży bazując na własnych doświadczeniach.
Zatem przed przyjazdem tutaj zacząłem szperać w internecie. No i odnalazłem niezwykle interesujący blog Polikala. Okazuje się, że mamy tutaj naszych rodaków, mianowicie Aleksandrę Brudzińską i Tomka Terleckiego. Oto Aleksandra. Dzień dobry. Dzień dobry, no myśmy się już witali wcześniej. To Państwu powiedz dzień dobry. Kalimera, kalimera, dzień dobry Państwu. Ola i Tomek prowadzą tutaj warsztaty kuchni kreteńskiej, mają własne oliwki, robią oliwę, no i w ogóle są już również, no jesteście Kreteńczykami po prostu. My to mówimy tak, że paszport mamy polski, ale serce kreteńskie. No i właśnie to kreteńskie serce za chwilę znajdzie się na talerzu, bo Dokładnie tak. serce to talerz. Ja Wam tylko chcę pokazać książkę. Naprawdę super rzecz. Jest to jedyna znana mi książka. Robiłem, że użyję staropolskiego słowa research przed przyjazdem tutaj. Jedyna znana mi książka, która po polsku traktuje o kreteńskiej kuchni właśnie. Bo są pozycje różne ogólnogreckie, ale kreteńskiej żadnej nie znalazłem. Tak, i jest to pierwsza na polskim rynku, w polskim języku, książka, która mówi o kuchni regionalnej, czyli kuchni kreteńskiej. Nie spotkałam się również z książką, która wcześniej by taką kuchnię opisywała. Są publikacje w języku angielskim, są też w języku francuskim, natomiast żadna z nich, czym ta książka się wyróżnia od innych, żadna z nich nie mówi o wioskowym jedzeniu. Każde z dań, które jest tam ugotowane, zostało ugotowane przez moje sąsiadki, kobiety ponad 80-letnie, które mają spore doświadczenie w tradycyjnej, lokalnej Ale Ty nie jesteś kuchni. kobietą ponad 80-letnią. Nie, ale czasami mentalnie bywam. No, życzmy sobie samych takich mentalnie 80-latek. Czyli to danie będzie wiejskie. Co to za danie? No i zaczynajmy je robić. Dzisiaj przygotowujemy melidzanes meksinochondros. Melidzanes, już tłumaczę co to za zaklęcie. Melidzanes to są bakłażany. Moja największa miłość i bardzo niedoceniane warzywo w Polsce. I ksinochondros to jest coś, co ma na czole wypisane kreta. Ksinochondros to jest tłuczona pszenica, która jest następnie gotowana w kwaśnym kozim mleku i suszona na słońcu. Jest to źródło białka i energii na zimowy czas, który przygotowujemy latem. Mówiąc szczerze, nie wali to kozim mlekiem aż tak Nie bardzo. powinno to walić kozim mlekiem, jeżeli koza jest karmiona dobrze, a kozy u nas są karmione no hortą, właśnie. nie sztucznymi paszami, tylko warzywami z ogrodu, resztkami obierek i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy od tego, od czego zaczyna się absolutnie każdy kreteński przepis. Każdy kreteński przepis zaczyna się od słów: weź szklankę oliwy, no chyba że to deser, to wtedy weź dwie. Wlewamy szklankę oliwy. Dobra, i to jest wasza oliwa. To jest nasza oliwa, niefiltrowana oliwa z tych drzew, wokół których teraz jesteśmy. Całą szklankę? Calutką, Bravissimo. całulutką szklankę. I teraz mały trik, którego nauczyły mnie moje sąsiadki. Będziemy potrzebowali zeszklić tutaj cebulę. Ale żeby tej cebuli nie dodawać zbyt dużo, żeby ona nie przejęła władzy nad całym daniem, damy ją na zimny olej. W związku z czym ona powoli podgrzewając się do środka, i tak się to tutaj robi, taka mała dygresja, wszystko się kroi w rękach, moje sąsiadki nawet nie mają deski do krojenia. Kroimy to na zimny olej i dopiero potem, kiedy cebula zostanie wkrojona tu do środka, włączamy ogień i będziemy ją szklić do momentu, aż będzie półprzeźroczysta. Jak widzicie, Ola tutaj przejęła werbalną władzę. No rzeczywiście, tak, bardzo żwawa 80-latka. Mój mąż też na to ubolewa. Powiedziała olej, no i w zasadzie dobrze powiedziała. A mogę powiedzieć, dlaczego Ale ja to najpierw ja, a Dobra, potem proszę. powiesz mi, czy ja No, dobrze powiedziałem. Ponieważ tak naprawdę niepoprawne jest określenie, które u nas niestety jest urzędowo zaklepane, oliwa z oliwek. Jeśli by chcieć to tak określać, to oliwa albo olej z oliwek, ponieważ oliwa jest rodzajem oleju z oliwek. Dokładnie po prostu. tak, ale też powiedziałam olej, dlatego że na Krecie na oliwę mówi się ladi, czyli dosłownie olej, dlatego że to jest jedyny tłuszcz, którego my używamy. Jest mały wyjątek, w którym używamy masła z mleka owczego. Do beszamelu, nie? My nie używamy tutaj beszamelu. Beszamel naprawdę przyszedł do nas w ramach XIX-wiecznej mody. XIX-wiecznej mody. No tak, no w XIX wieku też były mody. Też były mody, ale tutaj w tradycyjnej kuchni kreteńskiej, którą ja się zajmuję, nie używamy beszamelu. Dobra, to sobie chwilę zostawiamy. I niech się zostawiam poddusi. łyżkę, niech się to poddusi, Okidok. przechodzimy potem dalej. Okidok. Widok spektakularny. Tylko nie może się przypalić. Co teraz? Nie. Teraz w tym momencie cebula jest już prawie gotowa, dodajemy czosnek, my tutaj mamy młody czosnek, dajemy 2 ząbki i tak go po prostu wkrawamy do środka na nieco grubsze plasterki. Tak, wiecie, byle jak, byle było. Ja bym też coś mógł zrobić?
Tak, a Ciebie poproszę o to, ja będę zaraz wkrawała tutaj bakłażany, Ciebie poproszę o to, żebyś wziął 3 duże pomidory, Dobra. przekroił je w poprzek i starł je na tarce o grubych oczkach. To jest sekret całej kretyńskiej kuchni, że te pomidory nie są... Mówiłem o tym już Kurczę. wcześniej w programach sekcji. W poprzek, czyli tak. Tak, w poprzek. Dobra. I w tym momencie masz dwie rzeczy, które No tak. z tego powodu Skóra zyskujesz. zostaje w łapie. Skóra zostaje w łapie i masz świetną konsystencję. Ależ i pomidory cały sok, piękne. jak cukierki. Jo. A ja w tym czasie biorę bakłażany i wkrawam je tutaj bezpośrednio do środka na kawałki, takie kilkucentymetrowe kawałeczki. Można mniejsze, ale po co? Bakłażany są fenomenalne, trzeba się nimi cieszyć. Czyli nie trzeba ich wcześniej solić, odciskać. Absolutnie nie. A wiesz dlaczego? No. Dlatego, że są świeże. No właśnie. Bakłażany, kiedy nie są świeże, wytwarzają taką substancję zwaną solaniną. I ta solanina sprawia, że one są gorzkie. Mało tego, że sprawia, że one są gorzkie, to sprawia, że one są trujące. Czyli jak macie nieświeże bakłażany, to znaczy, jak macie gorzkie bakłażany, to znaczy były stare. Albo za długo leżały na krzaku. Jak chcecie, Bakłażany pękate. jak twarde. chcecie coś obelżywego, ale delikatnie do kogoś powiedzieć, możecie do niego mówić: ty nieświeży bakłażanie, na przykład. Czemu nie posoliłaś na początku bakłażanów? Dlatego, że jeżeli bym je posoliła w tym momencie, kiedy one się smażą na oleju, to zaczęłyby pić tego oleju jeszcze więcej. W związku z czym będziemy solić je dopiero na samym końcu. Jeżeli źle usmażysz bakłażana, to będziesz miał po prostu tłustą bryję. Jeżeli go dobrze usmażysz, to będziesz miała fenomenalną konsystencję zwaną wegetariańskim mięsem. Święte słowa, święte słowa. Teraz co? Teraz dodajemy odrobinę soli. Właśnie Okej. teraz. Gdybyś I tutaj- to zrobiła wcześniej, byłoby źle, Tak. dobra. I tutaj mamy kwiat soli z fala sarny, czyli też wszystko zbierane, lokalne. Zasada terroir. Bombastik. Dajemy dość sporo. My na krecie sporo solimy, ok? To i pomidory, które tak pięknie tutaj starłeś. Zapraszam tutaj pomidory do środka. Słyszycie ten dźwięk? No, dźwięk jest dobry. Ale jakie pomidory są. I teraz cały mieszamy. rok dobre pomidory, mimo że ze szklarni. No. Taki klimat. Taki Wiesz, mamy, taki mamy klimat. Sorry, na taki mamy Krecie. klimat, a wiesz dlaczego? Dlatego, że te pomidory mają więcej słońca zimą, więc one paradoksalnie zimą są trochę tak jak kaszubskie truskawki, że one mają dłużej słońce, nie muszą mieć gorąca, więc szybko nie dojrzewają, a słońce robi cukier, więc słońce robi smak. Dobra, teraz zmniejszamy ogień, przykrywamy to i do momentu, aż te bakłażany będą całkowicie miękkie, będziemy je sobie tutaj gotować. Całkowicie miękkie nie znaczy rozpadające się. One się nie mają rozpadać, one mają być mięciutkie. Sytuacja wydaje mi się dobra, ale nie rozpaczliwa. Jest ok. Przechodzimy do następnego kroku, którym będzie dodanie dzikiego oregano Aha. oraz odrobinę zieleniny. Jeśli chodzi o oregano, to my na Krecie używamy tylko dzikiego oregano i czym ono się różni od tego, które macie w sklepach, to jest to, że ono jest zbierane po zakwitnięciu. Jakbyś je zobaczył, jak ono rośnie, to byś pomyślał, że to jest chore stworzenie, bo jest to po prostu zdrewniały Ale bader z my w odrobiną sklepach zieleniny. mamy również, w niektórych sklepach, kreteńskie oregano. A no to macie dobre produkty. Mamy dobre produkty, jak chcemy, to mamy dobre. Dobra, i bierzemy teraz taką szczyptę. No, Okej. rozgniatamy w dłoniach, żeby Rozgniatamy uwolnić w dłoniach. olejki eteryczne. Jeżeli macie zwykłe przemysłowe oregano, to dodajcie 2,5 takiej szczypty, dobra? I teraz tak, oprócz tego oregano będziemy potrzebować coś zielonego. Coś zielonego, czyli albo natkę z selera, czyli to, co macie z bulwy selera, co wyrasta, te zielone liście z bulwy selera. To Selera jest kuchnia, korzeniowego. Tak, to jest kuchnia zero waste, używamy absolutnie całej rośliny, albo natkę pietruszki. My tutaj mamy seler, więc bierzemy taką solidną, a jeszcze trochę, Dobra. solidną garść. My tutaj na Krecie używamy ziół na garści, na pęczki. Nie używamy ich absolutnie w żaden sposób na szczypty. Więc szukajcie takich miejsc, w których możecie kupić porządny, solidny pęczek. I tak to sobie kroimy. A informacja niezwykle ważna, konsumencka. Rzeczywiście jeszcze parę lat temu tylko bulwy selera korzeniowego sprzedawano. W tej chwili można już kupić również jego łodyżki oraz natkę. Coś, co można kupić wszędzie w Dalmacji na przykład i w ogóle w Chorwacji. Nać selera bulwiastego. Bardzo dobra rzecz. I co, przykrywamy? Mieszamy to, przykrywamy to, zostawiamy to jeszcze na 5 do 7 minut i potem idziemy do ostatniego kroku. Sprawdzam. Cię. Pilnuj czasu.
To się nazywa ksinochondros, tak? Tak. Ale tego w Polsce nie ma. Nie ma, ale jest sposób, możecie to sobie zrobić. Jest przepis w książce? Jak najbardziej jest przepis na ksinochondros i jest przepis też na podobne bakłażany. Bowiem to danie, na Krecie ogólnie dużo dań robi się na kilka sposobów, dlatego że jeśli mamy jeden produkt, to się wszystko bierze z biednej kuchni. Cucina povera, tak? Słynna. Povera. Jeśli mamy jeden produkt, nie chcemy go jeść codziennie tego samego. W związku z czym to, co mamy tutaj teraz, nazywa się Melitzanes ladera, czyli po prostu kreteńska szkoła, duszenie w dużej ilości oliwy, jest to danie wegańskie. Jeżeli do środka dalibyśmy tradycyjny kreteński ser graviera albo inny żółty ser pokrojony w kostki, To już by nie było wegańskie. to już by nie było wegańskie, ale nazywałoby się Melitzanes stocikali, czyli bakłażany z garnka i byłoby daniem wciąż wegetariańskim, wciąż bezmięsnym. Natomiast my dodamy to, czyniąc to także daniem wegetariańskim, bowiem jest tutaj mleko z kozie, kwaśne kozie mleko. My dodamy to do środka, ale sprawi to, że to będzie o wiele bardziej pożywne i stanie się to Melitzanes mexinochondros albo Melitzanes mechondros. To po prostu rozmoknie, zagęści sos. Jak najbardziej. To jest substytut zasmażki bez zasmażki. No bo Dokładnie to się tak. rozpucy i połączy wszystkie składniki sosu. Jak najbardziej. Si. Zamieszamy to teraz. Jak jest po grecku si? Ne. Ne, a to nie jest nie? Nie, jest ochi. Melitzanes mechondros są już prawie gotowe. Co to znaczy prawie? To znaczy, że czekają, aż ktoś przyniesie talerze. A ten ktoś, to jest oczywiście twój mąż, wspomniany wcześniej Tomek, no teraz Polikala w komplecie. Tak jest. To jest coś, co nawadnia oliwki. Tak jest. Musimy trochę pomagać naturze. To już nie są te czasy jak kiedyś, że oliwki mają tyle wody, co trzeba. Musimy dostarczać linią kroplującą trochę wody. I zawory są tak ustawione, że dają 8 litrów wody na godzinę i w zależności od tego, ile potrzeba tej wody, tak... Ale czekaj, 8 litrów na godzinę na każde drzewko? Tak, ale to nie wszystkie w tym samym momencie. Dajemy wodę stopniowo, sekcjami, jedna sekcja, potem następna. A ile macie drzew? Na tej farmie, to jest nasza największa farma, mamy 600 drzew, ale niektóre są bardzo stare, niektóre mają kilkaset lat. Pamiętajmy jeszcze czasy weneckie, a niektóre to są nowe drzewa. A czy to jest tak, że te stare drzewa potrzebują mniej wody, bo mają głębiej korzenie wpuszczone? Czy... I tak i nie. Ta farma jest dosyć specyficzna, nazywamy ją kawusi, czyli źródło. Ona ma dużo wody pod skórą, bardzo płytko. Ale jest tak faktycznie, że niektóre drzewa potrzebują mniej wody, niektóre więcej. Oceniamy to według rozwijania się roślinności. A kto z Was bardziej kocha to miejsce? Ja. Wyrwała się przed szereg. To jest skomplikowane, bo to jest nasze ulubione miejsce tak naprawdę, bo my tu spędzamy bardzo dużo czasu, bo poniżej jest gaj cytrusowy, gdzie zbieramy pomarańcze i przychodzimy sobie w upalne dni, siedzimy pod drzewami i zajadamy te pomarańcze i słuchamy śpiewu ptaków, a kiedy trzeba też pracujemy tutaj. Co byście chcieli powiedzieć naprawdę bardzo krótko młodym ludziom, bardzo krótko dlatego, że traktaty filozoficzne można czytać oczywiście, ale ważne jest też króciutkie przesłanie do tych wszystkich, którzy by chcieli rozpocząć swoje życie zupełnie gdzie indziej. Mają się bać, mają się nie bać. Bój się i rób. Powiedz to tu. Bój się i rób. Jak ci nie wyjdzie, to znowu coś zrób. Bój się i rób. Jak ci nie wyjdzie kolejnym razem, to tak do skutku. Marzenia się spełniają i trzeba konsekwentnie dążyć do celu, to jest tylko to. A propos smaku tego, no to ja mogę powiedzieć, Ola, bój się Boga. Ale robię. To jest świetne. Boję się i robię. To jest świetne. Cieszę się ogromnie. To jest świetne, to jest właśnie taka kuchnia, jaka mnie najbardziej kręci. Prawdziwa. No przecież Najważniejsze. jeszcze trochę oliwy, bo oliwy nigdy nie jest za dużo. Obłędne danie. To był wielki zaszczyt i wielka przyjemność móc Was poznać. Dla nas również. Dziękujemy pięknie. Pamiętajcie, że internet może być również pomocnym źródłem informacji. Efcharisto. Kiemi se wcharistumy.